A w dzisiejszym odcinku między innymi... Rozedrę cię na strzępy! Nie będę I co miał z tego? litości. Masz z tym jakiś problem? Trzeba było o tym pomyśleć, zanim tutaj przyszedłeś. Hej, co? Dalej, chłopcy! Na niego! Leszczu, miałeś mi się odwdzięczyć przecież. Cześć, witajcie moi kochani, z tej strony Pablo, Paweło, Gutierrez, Grymasny. A w dzisiejszym następnym odcinku musimy odebrać nagrodę za zgromadzenie 5 kamieni ogniskujących. Witaj. O, właśnie. Saturas powiedział, że masz dla mnie nagrodę. A, chodź. Nasz przywódca opowiedział mi o twoich bohaterskich czynach. Cały nasz obóz, ach co ja mówię, cała kolonia powinna ci być dozgonnie wdzięczna. Przyjmij tę skromną nagrodę w uznaniu twoich zasług. Co do jednego to się zgodzę, jest to skromna nagroda i nic więcej. I po krótkiej przerwie na Kiepika z braciakiem musimy iść jeszcze do tego Kronotto, do tego kolejnego włoskiego malarza. Dobrze, że nie austriackiego, bo mogłoby się to źle skończyć dla zachodnich i wschodnich terenów Górniczej Doliny. A teraz gadaj Kronotto, co ty Czekaj, tu no. dla mnie masz? Saturas powiedział, że masz dla mnie nagrodę. Jako strażnik Rudy chciałbym podarować ci część naszego urobku jako nagrodę za zasługi dla nowego obozu. Mam nadzieję, że zrobisz z tej rudy równie dobry użytek jak my. Coś pięknego, 1000 rudy. 1000 bryłek? To teraz w końcu możemy do zamku się dostać. Ja cię kręcę. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. W końcu będziemy mogli Torusa opłacić. Teraz wejdziemy sobie do Gomeza i będzie nam wachlować jakaś małolatka za 1000 bryłek. Rudy. Ja w ogóle dużo HP straciłem jak leciałem. Co tu się dzieje? O, maksymalne punkty życia. Już 300. Tu jakaś mikstura zręczności i siły. Ale mnie przykoksili tutaj. Maksymalna mana rośnie. Ten odcinek nazywać się będzie Eliksiry zwiększające poziom siły i poziom życia. Dobra, słuchaj Saturas. Krótka piłka z mojej strony. Czy możecie teraz przystąpić do detonacji kopca rudy? Mamy już wszystkie artefakty niezbędne do wprowadzenia naszego planu w życie. Ale barierę utworzyło 12 magów. W całym kręgu wody nie ma dość mistrzów magii, by zapanować nad tak ogromną ilością energii, nie mówiąc już o jej odpowiednim ukierunkowaniu. I co teraz zrobimy? Wiem, ile już zrobiłeś dla naszej społeczności. Wszyscy jesteśmy twoimi dłużnikami. To na pewno. Ale w interesie wszystkich mieszkańców kolonii muszę cię poprosić o jeszcze jedną przysługę. Kolejna? Jeszcze jedną przysługę? Tak. Musisz iść do starego obozu i przekonać do naszej sprawy kilku magów ognia. Magów ognia? Myślisz, że zechcą przyłączyć się do was i zrezygnować ze swego wygodnego życia? Bez kitu. Przecież upadek bariery pozbawi ich uprzywilejowanej pozycji. Właśnie dlatego to ty musisz podjąć się tego zadania. Znasz ludzi ze wszystkich obozów w całej kolonii. I nie tylko. Przypomnij magom ognia stare czasy, kiedy wspólnie studiowaliśmy sztuki magiczne. Masz jakieś, nie wiem, zdjęcia, nagrania z tamtych czasów? Może łatwiej będzie ich przekonać. A że ciebie w takim, że tak powiem, negliżu. No dobrze. Spróbuję jakoś przekonać magów ognia, ale nic nie obiecuję. Obawiam się, że to zadanie jest z góry skazane na niepowodzenie. Musisz chociaż spróbować. Jeśli ci się nie powiedzie, jest już tylko jeden, nieważne. Musi ci się udać. Weź tę magiczną runę jako znak naszego zaufania. Pokażesz ją Koristo, arcymistrzowi magów ognia. Dzięki jej pomocy będziesz mógł przeteleportować się do tej komnaty, nie przechodząc przez posterunki straży. Mam nadzieję, że to przekona naszych dawnych przyjaciół o szczerości naszych intencji. Obyś wrócił cały i zdrowy. No dobra, skoro tak mówisz, choć mi się wydaje, że już łatwiej było balów przekonać niż magów ognia. Bo im się tu naprawdę dobrze żyje. Wzięli sobie Miltena i go dziurawią na zmianę.
bo on oddał cenne usługi mistrzowi Koristo. No i coraz ciężej mi się patrzy na ten obóz i w ogóle na tą kolonię, mając świadomość, że niedługo nadejdzie koniec tej pięknej części, tego goticzka pierwszego, mojego ukochanego, w którego gram bardzo często, którego przechodzę kilka razy w roku. Cześć. Witaj. Naucz mnie, jak sprawniej posługiwać się jednoręczną bronią. Dobrze, podstawy już znasz. Nieznaczne opuszczenie broni zwiększy siłę twojego pierwszego ciosu. Musisz wykorzystać siłę bezwładności, pamiętasz? Świetnie. Teraz nauczysz się lepiej balansować ciałem. Po zadaniu 2 ciosów wykonaj obrót. To powinno zmylić twojego przeciwnika i pozwolić ci wyjść na dobrą pozycję do następnego ataku. Wtedy wyprowadź następne cięcie z prawej strony i znowu do przodu. Pamiętaj, trening czyni mistrza, więc najlepiej weź się od razu do roboty. No, ten kord to jednak się klepie. Trzeba przyznać. Różne rzeczy można na ich temat powiedzieć, ale klepać to on się umie. Tak samo jak my teraz umiemy się klepać, już mamy majstra. Pisz, pisz, pisz. I jeszcze obrót. I tak o. I z prawej strony. O? Jego słowa się zgadzają. Ciekawe, czy zapamiętają mnie tutaj jako kusznika z krainy Oz. Jako poskramiacza. Takich niezbyt... Kiedyś wiodłem całkiem inne życie. Byłem jednym z najlepszych generałów tego królestwa. Całe życie spędziłem broniąc ojczyzny przed wrogiem. Ale szlachta patrzyła na mnie niechętnie, bo król wysoko cenił sobie moje rady. Te łotry wiedziały, że mogę pokrzyżować ich plany. Byłem zbyt pewny siebie i nie zauważyłem sideł, które na mnie zastawili. Aby mnie usunąć, posłużyli się królewską żoną. Posądzono mnie o jej zamordowanie. Robar nie miał innego wyboru. Od szubienicy uratowało mnie tylko wiele lat przykładnej służby. W ten sposób trafiłem tutaj. Ale pewnego dnia odzyskam wolność, a wtedy nadejdzie czas zemsty. Zemszczę się. I postanowiłeś to powiedzieć randomowemu gościowi, którego jeszcze nigdy nie spotkałeś. Jesteś szefem najemników, tak? Zgadza się, chłopcze. Czym zajmuje się najemnik w służbie magów? To proste. Pilnuję rudy i broni magów. Od czasu do czasu magowie zlecają nam jakieś zadania specjalne. Nie no, ten jego dialog jest epicki, tylko szkoda, że mi się tutaj wtrącił w moją rozmowę, jak mówiłem o tym, że mogą mnie tu zapamiętać jako kusznika z krainy Oz, jako łysego gościa lub łysą pałę, w zależności od tego, czy byliśmy do kogoś nastawieni przyjaźnie, czy raczej wrogo. No i oczywiście jako poskramiacza takich oto panienek, szczególnie u Iberiona i u Gomeza także. Na co dowodu niestety nie znajdziecie w sieci. Ale nie czytajcie komentarzy, bo ludzie tam piszą, że ten bohater znany w kolonii przede wszystkim jako mistrz walki pałką, jako mistrz bełtów i to nie tylko po ryżówce. Te wszystkie komentarze bywają bardzo często przekłamane. A teraz już bez świrowania pawiana. Musimy wrócić do starego obozu z buta, bo po drodze jeszcze jest Aiden. O ile go nie zabiłem, bo nie pamiętam. A muszę mu przekazać taką fajną skórę nietypowego wilca. Cześć. Wszystko w porządku? Nie? Mam coś dla ciebie. Co? Co to za skóra? Zabiłem wilka. I to nie byle jakiego. Czarnego. No, człowieku, naprawdę jestem pod wrażeniem. Ostatni raz widziałem to stworzenie wieki temu. Jakieś kilka lat temu, kiedy to nowy obóz dopiero co powstawał, żyła sobie pewna grupka myśliwych. Porządni ludzie. Mieli niemałe pojęcie o życiu w dziczy. I cóż, krążyły od dłuższego czasu pogłoski o czarnym wilku, który to kręcił się w lesie na północy kolonii. Jak tylko szanowne grono się o tym dowiedziało, migiem poszli zapolować na tego wilczura. Też byłem wówczas myśliwym, ale nie na tyle doświadczonym, by iść z nimi. Co, jak się później okazało, wcale takie złe nie było. Tygodnie mijały. Myśliwi wrócili do obozu, żeby uzupełnić zapasy, no i więcej ich potem nie widziano. Pewnie znaleźli tego wilka, ale nie udało im się z nim uporać. Wtedy obiecałem im za niego nagrodę. Całe krocie rudy. Teraz jednak nie mogę ci jej ofiarować, bo samemu z nią u mnie krucho. Ale mogę odstąpić ci coś innego. Ten oto łuk.
Należał do przywódcy grupy myśliwych. Znalazłem go dawno temu na wschodzie kolonii, na stromym wybrzeżu. Jestem pewien, że nie raz ci się przyda. Marus z pewnością nie miałby nic przeciwko, jeśli oddałbym jego łuk takiemu doświadczonemu myśliwemu. Do zobaczenia przy łowach. No może się jeszcze spotkamy, Aiden. Szkoda, że nie jest to kusza. Ale zobaczmy sobie ten łuk. Co oni tutaj nam dali fajnego. Co ten Maruś, może mostowiak, tutaj miał. To chyba ten łuk, który jest słabszy niż łuk Estebana. Ale wygląda fajnie, trzeba przyznać. Znaczy ja nie przepadam za tymi krótkimi łukami, bo wyglądają jakby bezimiennemu uciskały trochę plecy. A sam mam dosyć cieniutki kręgosłup i nie chciałbym, żeby mi coś plecy uciskało. A teraz pogadam z wami, dziewczynki. Nie bój się, człowieku. Chodź no tutaj. Nie wiem, mam się bać? Wszystko w porządku? Ukrywam się. Mam już dość machlojek strażników, ale zabrałem kilka niezłych cacek ze zbrojowni. Gdybyś potrzebował broni, zgłoś się do mnie. Dobra, to pokaż co tam masz. Pokaż, co tam masz. 800 bryłek rudy? Amulet zręczności, amulet siły, no to ten amulecik to jak najbardziej, proszę pana. Ale jest tu parę rzeczy, które muszę mu sprzedać, bo już od noszenia tego żelastwa bezimienny zaczyna mi narzekać, że bolą go jajka. Prawdopodobnie mamy do czynienia z przepukliną. I on chyba mnie nauczy kusznictwa, natomiast mam tylko 3 punkty. I bardzo mi źle z tym, że ten skorpion się jednak nie pojawia w drugiej części. Nie wiem jak to się stało, że Kawaron się pojawia w Nocy Kruka, a ten nie. Czy się rozdzielili? Czy Kawaron przylutował go, zabrał mu rzeczy, a później Saturas wcielił go do wodnego kręgu, żeby mógł złamać najważniejszą zasadę wodnego kręgu, nie mówić o wodnym kręgu. O kurde, nowe ścierwojady. Ktoś tam stoi w sukience, może to jakaś dziewczyna zagubiona, którą trzeba odprowadzić. Oni nie żyją. Wszyscy zginęli. Nie mogłem im pomóc. Byłem za daleko. Uspokój się, Miltenie. Co się stało? Wymordowali magów ognia. Wszystkich, oprócz mnie. Ale nawet ja otarłem się o śmierć. Lepiej opowiedz mi wszystko po kolei, od samego początku. Już dobrze, uspokój się, przyjacielu. Chyba ty. Wszystko zaczęło się od zawalenia starej kopalni? Zawalenia starej kopalni? Tak, to działo się tak szybko. Nikt nie zdołał się wydostać. Strażnicy zablokowali wejście do kopalni. Jak do tego doszło? Nie mam pojęcia, kilku kopaczy stojących przy wejściu mówiło coś o potężnym wstrząsie i wielkiej chmurze pyłu z tunelu. Byłeś tam, kiedy to się stało? Tak, stąd wiem o zawaleniu się kopalni. To co ty tam robiłeś? Mówiłeś coś o magach ognia. Wiem tylko, że wszyscy zostali zabici przez magnatów tuż po zawaleniu się starej kopalni. Kiedy wróciłem z naszej wyprawy pod Kamienny Krąg, strażnicy przy bramie rzucili się na mnie bez ostrzeżenia. Krzyczeli zdrajca i spiskowiec. Ledwie uszedłem z życiem. A to... zaraz mi pokażesz, którzy. Dlaczego magnaci mieliby wymordować magów? To bez sensu. Wiem, ale nie miałem czasu, żeby zapytać strażników. Zaatakowali mnie natychmiast. Może Diego będzie wiedział więcej. Był w obozie, kiedy rozegrała się ta tragedia. On tam pewnie nadal siedzi. Powinieneś się ukryć. Najlepiej daleko stąd. Nie, Diego kazał mi pilnować drugiego wejścia do obozu. Mamy ostrzegać naszych przyjaciół przed niebezpieczeństwem. Proszę, porozmawiaj z Diego. Dobra. Gdzie znajdę Diego? Ukrywa się po drugiej stronie obozu, w pobliżu tylnej bramy. Musisz z nim koniecznie porozmawiać. Dobra, wyluzuj portki, Do pogadam zobaczenia. z nim. Pogadam z nim, tylko ja tutaj muszę coś wyjaśnić, bo nikt mojego koleżki Miltena, znanego również jako Mineten, nie będzie tutaj, kurde, atakował. On się wychował w starym obozie. Jedną pałkę zrobił, żeby być w tej pozycji, gdzie jest. Co za tym idzie, bardzo bym sobie nie życzył jakichś takich przykrych sytuacji. No i zobaczymy, czy jestem w stanie z nim wyskoczyć na miecza. Rozedrę cię na strzępy! Nie będę I co miał z tego? litości.
Masz z tym jakiś problem? Trzeba było o tym pomyśleć zanim tutaj przyszedłeś. Hej, co? Dalej, chłopcy! Na niego! Leszczu, miałeś mi się odwdzięczyć przecież. Pamiętasz? Bo ja pamiętam. Milton, pomóż! Więcej ich jest. Milton, halo! Należało! Ty mi pomóż, a nie drzesz japę z tyłu. Fireballem ich. No. Fletcher, wiesz ty co? Mówiłeś, że mi się odwdzięczysz kiedyś. Taki jesteś właśnie, koleżka. Mówiłem od początku, że to jest ciągus. Lecz miałem cichą nadzieję, że jednak zmieni zdanie. A teraz, no niestety, Należało mu się! będą musieli dostać parę bułek. Parę fireballi. Tu jesteś, Leszu. Hej, bądź cicho. Cześć, Diego. Rozmawiałem już z Miltenem po przeciwnej stronie obozu. Dobrze, zatem wiesz już, co się stało. A słyszałeś o planowanym ataku na wolną kopalnię? Nie. Jak mogło dojść do zawalenia się kopalni? Jeden z kopaczy, któremu udało się uratować, powiedział, że kopiąc na najniższym poziomie, trafili na podziemną rzekę. Kiedy woda wdarła się do szybów, popękały podpory i runęła cała górna część. Tylko garstce ludzi udało się wydostać na powierzchnię. W sumie to brzmi logicznie. I też się zastanawiam teraz, czy jak kopali na dole, to nie tam, gdzie my królową pełzaczy zabiliśmy. Bo pewnie tam pomyśleli sobie, o, oczyszczony szyb, można zacząć kopać. Ale się przyczyniliśmy, co? Masz tu stare monety, To zanim wszystko, co zaczniesz mam. opowiadać. Dobra robota, daj je tutaj. No, to tak jak uzgadnialiśmy, bryłka rudy za każdą monetę. Jeśli jeszcze jakiś znajdziesz, to wiesz, do kogo się zgłosić. W drugiej części mi oddasz. Co się stało z magami ognia? To długa historia. Dawaj, gadaj, a nie tam. Opowiadaj. To nie pierwsza długa historia, której musiałem wysłuchać. No dobra. Na szczęście byłem właśnie w siedzibie magnatów, kiedy dotarły do nich wieści o zawaleniu się kopalni. Kiedy Gomez dowiedział się o wypadku, oszalał z wściekłości. Wcale mu się nie dziwię. Jego autorytet mógł runąć w każdej chwili razem z kopalnią. Jasne. Kto kontroluje rudę, kontroluje całą kolonię. No właśnie. Przecież bez stałego napływu rudy handel ze światem zewnętrznym padnie raz dwa. Jeśli Gomez nie znajdzie szybko nowego źródła dochodu, ludzie przestaną go słuchać. I dlatego postanowił najechać wolną kopalnię? Cóż, obiektywnie rzecz biorąc, to jedyna szansa Gomeza na zachowanie władzy. 2 godziny temu 2 tuziny strażników wyruszyły w kierunku wolnej kopalni. To szaleństwo. Muszę uprzedzić nowy obóz. W takim razie lepiej się pośpiesz. Strażnicy są już pewnie niedaleko wolnej kopalni. Ale przecież nie przedrą się tak łatwo przez obronne fortyfikacje nowego obozu. Wcale nie muszą się przez nie przedzierać. Kilka miesięcy temu znaleźliśmy ścieżkę, która prowadzi przez góry wprost do wolnej kopalni. Nikt inny nie wie o jej istnieniu. Widziałem strażników pilnujących zamkniętych bram. Trzymaj się z dala od nich. Zaatakują każdego, kto spróbuje dostać się do obozu. Obawiają się odwetu za napad na wolną kopalnię. Ale co stało się z magami ognia? Koristo i jego towarzysze byli jedynymi ludźmi w obozie, którzy zachowali zimną krew. Zabronili przeprowadzenia ataku i domagali się pertraktacji z pozostałymi obozami. Zabronili Gomezowi przeprowadzenia ataku na wolną kopalnię? No właśnie. Koristo i jego ludzie byli zbyt zadufani w sobie. Gomez przestał im ufać i kazał ich zdradziecko zamordować. I co teraz zamierzacie zrobić? To znaczy ty i Milten. Zostaniemy tu jeszcze przez jakiś czas. Będziemy ostrzegali innych przyjaciół, żeby nie wpadli w łapy strażników. Ale mógłbyś coś dla nas zrobić. Nie ma sprawy. O co chodzi? Znajdź Lestera i Gorna. Muszą się dowiedzieć o tym, co się tutaj wydarzyło. Powiedz im, że spotkamy się we 4 tam, gdzie zwykle. Jeśli znajdę ich przed tobą, przekażę im ostrzeżenie i wezwanie na spotkanie. Dzięki, przyjacielu. Widzę, że równy z ciebie gość. Idź już. Jeszcze się kiedyś spotkamy. W porządku. Trzymaj się. Trzymaj się, mordo.
No i teraz chyba pierwszy raz wykonam tego questa ze spotkaniem w moim życiu, bo nigdy go chyba nie wykonałem. Czemu on na Golasa stoi? Bladwin na Golasa świruje pawiana. Nie będzie podskakiwał moim chłopcom! No dawaj, come on, motherfuckers. Od razu padł. Ten też. Zasłużył na to! Co, bez flaksów nie jesteście takie kozaki, co? Na tych bramach. Dawać mi wszystko, co mieliście. Zasłużył na to! Nieważne. Co to za przykre czasy, nawet nie ma się gdzie przekimać. Dlatego musimy iść po ciemaku. Po tego Lesera, Lestera, Lamusa, Ciągusa. A ty patrzę, coś masz do nas? Solo będzie? No a jak? Nie będę cię dobijał. Jak będę wracał. Chociaż chyba nie tędy będę wracał. Ale jakbym wracał, to bym cię przylutował najwyżej drugi raz. Oby tylko Leser tam był na miejscu, bo szukać go po całej kolonii to tak mi się średnio chce. Ewentualnie jeszcze w obozie na bagnie, bo i tak chcę tam wrócić, żeby zobaczyć, czy przypadkiem nie ma tam jakiegoś nowego questa. Może muszę pogadać z Korangarem, a może jakieś zmiany będzie w nich widać względem tego, że później stają się poszukiwaczami w kontynuacji. Halo, Leser? Leser, gdzie jesteś? Come on. Jest tutaj. Halo? Hej, ty! Cześć. Witaj, przyjacielu. To ty umiesz czytać? Hej, Lester, co tam? Witaj, przyjacielu. Nie mogę się nadziwić tajemnicami, jakie skrywa w sobie ta forteca. Mam nadzieję, że uda mi się wytępić do reszty ostatnie harpie, żebym mógł w spokoju oddać się zgłębianiu tych starych ksiąg. A co właściwie ciebie tu sprowadza? Spotkałem Diego i Miltena przed starym obozem. Chcą się z tobą spotkać, tam gdzie zawsze. Rozumiem. Na pewno będzie to miła odmiana po wydarzeniach, jakie miały miejsce ostatnio i z pewnością będzie co opowiadać. Gdyby nie ta arcyciekawa lektura, którą właśnie przerabiam, udałbym się tam niezwłocznie. Wierzę jednak, że się nie pogniewają, jeśli się trochę spóźnię. Jak uważasz? Uważaj na siebie. I wzajemnie. Do zobaczenia. Fajnie, że mu wymienili te dialogi. Bo on naprawdę świrował pawiana strasznie. Nie mogę wrócić sobie jakimś teleportem, na przykład z tej runy, co miałem ją magom dać. Do nowego obozu. Tak. Tak jest, ale wiecie co jeszcze? Witaj, przyjacielu. Witaj, ziomuś. Ale jeszcze polecimy do tego bractwa. No naprawdę, nie daje mi to spokoju. Czy coś się tutaj zmieniło? Iberion jak leży, tak leżał. Jeszcze ma łoba. Kostur światła. Mogłem mu zawinąć kostur od razu. Ale on chyba cienki jest. No to nie są takie kostury kozackie. Można z nich tam atakować czy coś. A jakoś prężniej. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Ale w końcu idę się przekimać normalnie. W komnacie dla guru. Nie będziemy musieli się po nocach słaniać. Kto tu siedzi? Iberion? Baltajon. Już miałem kurde stracha, że ducha widzę. Dobra, czy wyspać. Dziły mi się, kurde, jakieś fantasmagorie. W ogóle beka, że tego Kane'a ze sobą nie zabrał Korkalom. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. A jest tutaj hangar. Ciekawe, czy coś zmienili w jego kwestii. Hej, ty! Nie? Mogę się jego walki nauczyć. 20 punktów pierwszy poziom dwuręki kosztuje. Będę musiał to zrobić. Bo inaczej będą problemy u Rizielem, żeby sobie dać radę. Szkoda, że nic tutaj nie zmienili. Duży minus. Cieszę się, że wróciłeś. Stało się coś strasznego. Niech zgadnę. Wolna kopalnia została zaatakowana przez strażników ze starego obozu, którzy niespodziewanie wyrośli jak z podziemi. Zaraz. Jak? Ależ oczywiście. Dowiedziałeś się o tym w starym obozie. Właśnie tak. Gorn zjawił się tutaj tuż przed tobą. Co mogło skłonić Gomeza do podjęcia tak drastycznych działań?
Przecież musiał zdawać sobie sprawę, że ten napad stanowi wypowiedzenie wojny. On se zdawał sprawę. Stara kopalnia została zalana przez podziemną rzekę. Zalana? Naturalnie. Teraz zaczynam rozumieć. Gomez został przyparty do muru. Jest teraz jeszcze groźniejszy niż kiedyś. Nie ma nic do stracenia, więc stał się całkowicie nieobliczalny. Dokładnie. Gomez wymordował wszystkich magów ognia. Wymordował? Na Beliara. Czemu miałby zrobić coś takiego? Magowie sprzeciwili się atakowi na wolną kopalnię, a tym samym stanęli Gomezowi na drodze. Zatem jesteśmy zgubieni. Bez pomocy pozostałych 6 magów nie uda się nam zapanować nad energią wyzwoloną podczas detonacji kopca. Mimo wszystko dziękuję ci za dostarczenie tych przykrych wieści. Wróg już nas nie zaskoczy. Było najpierw z nimi gadać, a dopiero potem zbierać rudę 10 lat. Kiedy wysyłałeś mnie do magów ognia, wspomniałeś coś o jeszcze jednym. Cóż, miałem nadzieję, że obejdziemy się bez jego pomocy, ale w świetle ostatnich wydarzeń... O kim mówisz? No dobrze, już dobrze. Wiele lat temu... Wolałbym wersję skróconą, jeśli łaska. Bądź cierpliwy. Cóż, kiedy tworzyliśmy magiczną barierę, nadzorował nas jeszcze jeden, 13 mag. 13 mag? Według legendy miało was być tylko 12. Niewielu z żyjących pamięta dokładnie wydarzenia tamtych dni, a my, magowie, woleliśmy nie odświeżać im niepotrzebnie pamięci. Ten 13 mag był naszym przywódcą. Oczywiście działo się to jeszcze przed podziałem na kręgi wody i ognia. Tuż po założeniu starego obozu, a wtedy był to jeszcze jedyny obóz w kolonii, ów mag postanowił wieść życie samotnika. Jak ma na imię ten 13 mag? Nazywał się Xardas. Dzisiaj już tylko garstka ludzi pamięta o jego istnieniu. Ale ci, którzy go znali, nazywali go po prostu nekromantą. Dlaczego opuścił stary obóz? Xardas chciał kontynuować swe badania nad przyzywaniem ożywieńców i istot z innych wymiarów. Nie tylko Gomez zaczął się tym niepokoić. Pozostali magowie również krzywo patrzyli na niego i jego plugawe badania. I co się z nim stało? W odróżnieniu od Gomeza, Xardas nie był rzeźnikiem i wolał uniknąć otwartego konfliktu. Pewnego dnia opuścił obóz. Wiesz może, gdzie podziewa się teraz ten 13 mag? Żyje w odosobnieniu, w swej wieży, gdzieś na terytoriach kontrolowanych przez orków. To chyba najdalej wysunięty na południe punkt całej kolonii. Spróbuję dotrzeć do tego Xardasa i poproszę go o pomoc. Tylko on jeden może nas teraz uratować. A gdyby nawet on nie wiedział, jak nas stąd wydostać, albo nie zechciał nam pomóc... Będzie i zechce. Jest jednak inny problem. Mianowicie? Cóż, przez te wszystkie lata kilkakrotnie próbowaliśmy nawiązać z Xardasem jakiś kontakt. Ale wygląda na to, że nie życzy sobie, żeby mu przeszkadzano. Co chcesz przez to powiedzieć? Żaden z wysłanych przez nas posłańców nie wrócił z jego wieży. Musisz znaleźć jakiś sposób, aby przedrzeć się przez strażników Xardasa. Widzę, że szykuje się nie lada wyprawa. Jak mogę przedostać się do Xardasa? Niestety nie mam żadnego pomysłu. Radziłbym ci jednak rozejrzeć się trochę w naszej bibliotece. Może w którejś ze starych ksiąg odnajdziesz jakieś wskazówki co do mocnych i słabych stron istot przywołanych magicznie. W takim razie pójdę rozejrzeć się trochę po bibliotece. Nie obawiaj się, niedługo wrócę. Obyś wrócił cały i zdrowy. Może mi ktoś wytłumaczyć, czemu za mną Gorn stoi w samych gaciach? Czy odkąd go pochwaliłem, że nie jest cieplutki, to on musi pokazywać z każdym razem, że jednak ma w sobie coś mężczyzny lubującego się w pozostałych mieszkańcach kolonii płci męskiej? Spotkałem Diego i Miltena przed starym obozem. To dobra wiadomość. Mają się spotkać z tobą i z Lesterem w zwykłym miejscu. Dzięki. W dzisiejszych czasach nie ma nic cenniejszego niż kilku oddanych przyjaciół. Jesteś już prawie jednym z nas. Udowodniłeś, że można na tobie polegać. Dlatego nie zapraszamy cię na spotkanie. Co zamierzasz robić dalej? Musimy zmienić całą naszą strategię obrony. To trochę potrwa. Dopóki Lee nie zdoła przeorganizować swoich oddziałów, dołączę do prowizorycznej straży Korda. Przygotowujecie się do kontrataku? Jeszcze nie, ale wkrótce na pewno to zrobimy. Gdybyś mnie kiedyś potrzebował, zacznij tutaj i idź w stronę kopalni. Będę tam stał na straży. Pewka. Ci to też widzę mają do tych książek tutaj. Co my tu mamy?
Same klasyki. O, tutaj horrory. Stephen King. Harlan Coben. Tutaj fantastyka. No widać, że chłopaki lubią czytać. A ja pozbieram te wszystkie księgi. Gdzieś świruję pawiana, że one mnie interesują. I że umiem czytać, co oczywiście prawdą nie jest. I zerknijmy sobie tutaj na te Arcanum Golum. Bitwa o Variant, w której brał udział Lee. Ciekawe, czy jest bonus za to. Nie. Prawdziwa moc. Na dzień i noc. Arcanum Golum, to będzie tu jak nic. Aha, tu jest opisane o tym wojennym młocie. Ale tak naprawdę, czy my tu trafialiśmy wcześniej, żeby się dowiedzieć? No nie. Ale fajne rysunki kolorowe. Podróżnik, który stanie oko w oko z takową bestią, musi baczyć na lodowaty dech Bora, jeśli nie chce zostać zamienionym w sopel lodu. Powszechnie znany jest dokument, w którym jeden z magów ognia opisuje swoją potyczkę z lodowym golemem. Co ciekawe, zdaniem maga, walka nie nastręczała mu zbytnich trudności. A, czyli to był mag ognia, tak. A tu jest napisane tak. Kilka lat temu grupa myśliwych stawiła czoła jednemu z owych potworów i choć wynik starcia pozostaje nieznany, mówi się, że ogniste golemy podatne są na zaklęcia błyskawic i zimna. To nie było zbyt trudne. Jakie ja mam zaklęcia? Pewnie niedużo ich mam, co? Pierwszy krok tylko, bo przecież to kosztuje tyle punktów. Słyszałem coś innego. Mamy kulę ognia, ognistą strzałę. To już mogę zdjąć. To też. Wszystko, to ja lecę. Mamy tutaj przemiany, które w końcu może wykorzystam w tym odcinku lub w kolejnym. Lepiej się by nic nie pakować. Już nie chce mi się o tym Żeby ich tutaj nie nagromadzać za bardzo, jedziemy do Kronosa, który tak naprawdę moim zdaniem powinien, bo to w ich interesie, wyskoczyć za darmo z tych zwojów. Czekaj no. Czekaj, Leszu. Ktoś musi wiedzieć, co tak naprawdę się dzieje. No on tutaj widzę mnie ostro nalicza. Piorun kulisty, to by się przydało. Tak za mało, tak za dużo, panie. Kurde, te miecze są takie drogie, że oni tego nie zbalansowali jakoś. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Dobra, niech ci będzie. Może wezmę od niego jeszcze jakiś naszyjnik czy tam coś. To mi daje ten obecny. 10 siły, a tamten miał dawać 20. A te pierścienie 10 życia i 3 siły. Cieniutko. Można więcej wyciągnąć na luzie. Czekaj no. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. 10 siły, ale może jest jeszcze jakiś lepszy, nie? Pewnie masz rację. Że będą kłopoty. 20 punktów życia. To tylko 6 paczek kosztuje. Dobra. Masz ten łamacz kości, jak coś to oddasz tam komu trzeba. Tylko zachowaj to dla siebie, inni nie powinni wiedzieć. Szkoda, miałem go nie oddawać, miałem do niego sentyment, ale co zrobić? To się już więcej nie powtórzy. No i dobra, moi drodzy, już jesteśmy wykokszeni, ubrani. Musimy odnaleźć Xardiniego, Bambiniego, Leszyka konkretnego. Ale zrobimy to już w kolejnym odcinku, także mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapencję w górę, jak nie, to zostawcie łapencję w dół. No i tyle, trzymajcie się, cześć!